Dzień dobry Państwu. Kolejny złom, kolejne starcie. Co tym razem? Kolejny projekt, brzydkie słowo. Co widzimy? Honda CB 250 Nighthawk, a właściwie to, co z niej zostało. Krótka historia. Kilka lat temu zakupiony pakiet motocykli, które jeździły w nauce jazdy. Spore przebiegi, bo po 80-90 tysięcy kilometrów na liczniku, ale motocykle poza ogólnym skatowaniem, zgniciem i złahaniem sprawne mechanicznie. Właściwie wszystkie motocykle, które jakimś dziwnym trafem występują w naukach jazdy, wytrzymują poza przebiegiem właściwie drugie tyle w motogodzinach i jakimś dziwnym trafem to działa. Były to właściwie 3 motocykle plus jakieś tam części, z których ten był złożony jako pierwszy. Jeździłem nim przez praktycznie 2 lata do pracy. Po jakieś 15 km w jedną stronę. No i pierwsze co, wymiana opon na jakieś tam lekko endurowe, terenowe, które miałem, i szeroka kierownica, no bo na fabrycznej kierownicy przy mojej gramaturze, no to można było się stykać kciukami i w lusterkach oglądać tylko swoje ramiona. A z racji tego, że jednak 250 w dwugarach całkiem nieźle ciągnie, więc powrót z pracy zwykle odbywał się drogą okrężną po polach, lasach okolicznych. Bardzo dobrze wspominam ten okres czasu. Z pozostałych części udało się to jakoś spieniężyć, zrobić motocykle, ogarnąć, sprzedać. A tu biedka została na jakiś tam projekt, bo cały czas myśli się o różnych wynalazkach. Na pewno w tym wypadku będzie to tak zwany street tracker, czyli motocykl taki nawiązujący do motocykli wyścigowych z lat 50., 60. z Ameryki. Akurat tutaj chodzi o dirt trackery wszelkiej maści. Takim obecnie uliczny, że tak powiem, wojownik. Części też przez lata troszkę do tego zostało nazbieranych. Tak jak widać, nowy zbiornik od Sportstera w replice, lampy oczywiście z katalogów. Właściwie wszystko pochodzi ze Storehouse'a. Akurat jeszcze się nie dorobiłem, żeby mieć umowę czy tam przedstawicielstwo Storehouse'a, bo nie jest to wcale takie proste i oczywiste. Ale większość rzeczy, tak jak tutaj zadupek, który idealnie pasuje właściwie czy do jakiegoś tam GSX-a, GSX-era, którego tu jeszcze gdzieś tam w skrzynkach posiadam, czy do Sportstera, tutaj wymaga troszkę zwężenia, czy nawet skrócenia, żeby to miało ręce i nogi. Oczywiście też jest rozważana opcja kolorystyczna, czy to będzie w kolorach Hondy lat 70. czy 80., czy czerwone, niebieskie, czy zielone. Na pewno jest to projekt, do którego mam kupione najwięcej nowych części do regeneracji hamulców, zawieszeń i wszystkiego, co jest do wymiany i ogarnięcia, bo też, że tak powiem, powolutku latami kompletowany, tak? Sam zestaw śrub, to jest ponad 200 w detalu, tak? śrub takich, jakie idą do Harley'a, do Sportstera. Największym problemem w sumie umyśliło mi się na konkretny model opon. I tu pojawił się problem, bo motocykl fabrycznie jest na 16 i 18 calowym kole. Niby jest,
możliwość zakupu 18, ale ona jakoś troszkę wzorem odbiega od takiej samej opony w rozmiarze 19. No i tutaj rozważam teraz zakup szprychowanych kół. Akurat tutaj czy to od CM, czy to od Rebelki. Faktycznie, Rebelka może ma 19, muszę sprawdzić, to wtedy będzie mniej kombinowania z przekładaniem właściwie pewnie przodu, bo jeszcze nie sprawdzałem, jak tam jest na lagach kotwiczenie tarczy w szprychowanych kołach z Hondy CM. W CMC też jest 18 z przodu, no ale to już sobie można na jakąś 19 przerobić, chociaż też pewnie będzie problem z długościami i kątami szprych, ale kurde, teraz mnie się oświeciło, że mniej roboty będzie kupić przednią szprychowaną, prawdopodobnie z Rebelki, jeśli ma 19, a nie 18 jak Honda CM. No i tutaj akurat na moje nieszczęście jest jakiś nowy, jest jakiś szrocik na Podlasiu i niestety ma całkiem ładne CM-ki na części. No i co rzadko występuje w CM-kach i Rebelkach, mają ładny, przepolerowany silniczek z kopniakiem. I to by dopiero była stylowa, żeby oldschoolowy Dirt Tracker miał kopniaka, a nie tylko rozrusznik. No szał, no najwyżej ten silnik pójdzie na handel. Zresztą mam jeszcze jeden z jakimiś tam małymi brakami, który muszę, że tak powiem, ogarnąć mechanicznie i wizualnie i sprzedać, no bo ktoś się w końcu po latach domyślił, że swapujemy wszystkie 125 na pojemność 250. Aczkolwiek w zeszłym roku miałem klienta, który kupił motocykl po takim swapie, który nie chciał za bardzo jeździć, bo ktoś zapomniał zmienić gaźnik. No i tutaj nie chciało to za bardzo jeździć przy większych otwarciach manety i grzało się niestety, no bo 250 niestety nie pociągnie na gaźniku od 125. Także wracając do opon, no tylną mam, przednia niestety w tym samym wzorze, tak jak wspominałem, no strasznie wkurza mnie, kiedy opony w jakimś takim grubszym projekcie, customie, no są jakieś każda inna, fajnie będą wyglądały dwie takie same. W tym wypadku są to opony firmy Bates, co jest, że tak powiem, oferowane również przez jeden z katalogów z częściami do Harley, no i uporczywie pchane właśnie w rozmiarówce stricte harley'owskiej, czyli no 16-19. 18 jest już akurat delikatnie bieżnikowo inna, bo jest tej samej firmy, ale inną linią modelową opony. No i tak naprawdę w tym momencie zmiana na szprychy, no to jest następny, tak jak mi to tam wycenił na całkiem ładnych częściach, no to jest jakieś 3,5 stówy za kółko, no i niestety dochodzi opcja jeszcze przeszprychowania i prawdopodobnie wymiany lagi, no i oczywiście odpada tarcza z przodu, zostaje bęben, no może i on jakoś tam hamować będzie, no ale też właściwie części, które leżą na półce, można ponownie sprzedać, tak. I myk, druga strona. Wracając jeszcze do zadupka, który tam trochę nie do końca pasuje. On jest zakupiony w wersji z takimi boczkami, nazwijmy to, które trzeba sobie albo przykręcić, albo w jakiś tam sposób dogrzać. Jak to nawiązuje do klasycznych wyścigówek pod numer startowy. No i to też pytanie, czy zostanie to zamontowane i będzie zasłaniało airbox puszkę akumulatora, czy będzie bardziej zasłaniało amortyzator z tyłu, czy w ogóle będzie występowało, tak, bo wyjdzie to w praniu
Tak samo jest koncepcja, czy puszczamy tłumiki tak jak są pod fabryczne tutaj mocowania podnóżków i zakładamy jakieś klasyczne, fajne końcówki, czy robimy wydech górą, bo też taka koncepcja gdzieś się tam na dwie rurki puszczone wyżej, mocowane gdzieś tam na wysokości właściwie równo z górną belką tutaj ramy pod siodłem. Zobaczymy, wymyślimy to wszystko w trakcie, bo tak naprawdę te wszystkie jakieś projekty bardzo, że tak powiem, zmieniają się w trakcie. No, trzeba tu jeszcze popracować nad ramą, schować chciałbym instalację elektryczną w wytwórce ramy. No, jest tam miejsce, bo tak jak widać, no, idzie nam tu płyta elektryczna zaraz pod zbiornikiem. No, zbiornik leży na ramie, tu akurat jeśli chodzi o to wszystko, no, będzie to przesunięty kawałek do przodu. No, zbiornik z założenia pójdzie ciut do góry, wszystko będzie przesunięte jakieś 5 cm, no bo tak wypada z mocowania, tak. Właściwie koniec zbiornika zgra się z tą belką zagaźnikiem. Także jakąś to tam skalę i linię będzie miało. No i tak jak mówię, to w pierwszej kolejności zrobić, żeby to na wiosnę przyszłego roku było do sprzedania, no bo tu tak naprawdę nie jest to ogarnięcie parcha, tylko naprawdę taki, nazwijmy to może mały, ale showbike, bo nie sądzę, żeby ktoś to kupił w cenie, jaką by trzeba za to zażądać, bo wyjdzie tutaj no, koszt całej zabawy, nie licząc jakiejś tam robocizny, sądzę bez większego problemu pod 2 dychy. No chyba, że komuś się spodoba, no ale tutaj, tak jak mówię, no nie kupi tego na pewno 120-kilowy chłop, no bo będzie to taki no, mały motorek, no. Ale lifestyle'owo jak najbardziej tak. Także dzięki za oglądanie, dzięki za odbiór filmów, szczególnie o bzynce ze złomu składanej ze zgliszczy, bo oglądalność przez kilka dni no naprawdę strasznie mnie zadziwiła. Także klikajta, lajkujta, szerujta i bawimy się dalej ze złomem. A jeszcze takich trupów po skrzynkach na strychu leży. Nie doszliśmy jeszcze do projektów Harley'owych i samochodowych, także samej prezentacji złomu no będzie jeszcze kilka odcinków, a w przyszłym tygodniu odcinek o odrdzewianiu zbiorników paliwa.